serdecznie, z tej strony Marcin. Słuchajcie, dzisiaj jadę po coś niesamowitego dla mnie, w ogóle niesamowita historia, co tu się wydarzyło. Wszystko to dzięki YouTubom, dzięki filmom, które robię. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie widz, że słyszał na jakimś filmie, że szukam Sokoła, bo tam na którymś bazarze pytałem się o te silniki, bo miałem taki zamiar, chorowałem zawsze na tego Sokoła 1000 no ale wiadomo, ciężko coś takiego znaleźć, to taki złoty graal chyba polskiej motoryzacji, największy polski motocykl przedwojenny. No i zadzwonił do mnie pan, że mieszka w Stanach, ale że tutaj w Polsce ma gdzieś tam po ojcu właśnie jakieś różne fanty związane z Sokoła, znaczy no, z Sokoła. Można powiedzieć, że Sokoła. Zobaczymy, co tam dokładnie jest. Są jakieś dokumenty, cała historia tego motocykla. To już było jakiś czas temu. Teraz ten kolega jest w Polsce. Udało się to wszystko zgrać, że już się umówiliśmy i jadę właśnie zobaczyć, co to jest i może stanę się właścicielem, szczęśliwym właścicielem tego motocykla. Powiem wam, że podjarka niesamowita i bałem się, że to będzie takie coś, bo już miałem kiedyś jakąś tam informację o jakimś motocyklu, to wszystko nie wypaliło, no a tutaj czuję się tak, jak czytałem książki, że czasami ktoś gdzieś tam dostał ogłoszenie, jakąś informację, że jest gdzieś jakiś taki motocykl i pojechał, kupił go, no i ja teraz jestem też w takiej sytuacji, trochę jak w książce właśnie tam Harley Mój Kumpel, tam też były takie info, że gdzieś tam ktoś wyczytał i leci. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze z czasów autogiełdy trafiłem ogłoszenie, że był Sokół 125 za 1000 zł. Ale to z 20 lat temu, ale no tam już jak zadzwoniłem, to już niestety nie było. Był we Wrocławiu na Psim Polu, pamiętam. Pamiętam to ogłoszenie jak dziś. A może dzisiaj tym razem tutaj będziecie świadkami właśnie odkrycia tego Sokoła 1000, czyli w ogóle coś niesamowitego dla mnie. Do tej pory mogłem tylko w muzeum oglądać takie motocykle, także zapraszam na dzisiejszy odcinek, zobaczycie, co tutaj się będzie działo. Pozdrawiam cię, kolego, jak mnie oglądasz. Radiomontaż, jakiś starszy. Ja tu jestem taki podjarany, że po prostu masakra, no nie mogę się doczekać tego spotkania. Czy będzie można nagrywać jeszcze? To jest druga kwestia. Porozmawiam i najwyżej odpalę kamerkę, a jak nie, to się spotkamy już jak już dobijemy targu. No słuchajcie, jestem na miejscu. Wow. Niesamowite uczucie, trochę strachu, trochę... Dobra, idę i zaraz wracam, zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo. Co tutaj jest? Światło jest ok, już pooglądam to. Jest silnik piękny. Numery sobie też potem wiesz, nasze, żeby ci ktoś nie zarejestrował. No właśnie, nie no, faktycznie, bo to... Ludzie w Polsce naprawdę. Są. Dobra. A mówisz, że on wcześniej był jako wojskowy? Więc historia jest jego taka. Ten facet, co tam jest w tej książce, nie? Bo byli w wojsku, w marynarce na Oksywiu byli i się zgadali, nie? A on takie coś ma i to, że on całą okupację był przechowany gdzieś na wsi i rzeczywiście był przechowany, bo stan blacharki już nie był taki, wiesz, 100%, zbiornik ciekł, ojciec miał kłopot z tym, bo wiesz, spawać tego nie można, to go tam lutowali, takie tam, ale nie ciekł ciurkiem czy coś, tylko ciągle łzawił, nie? Ciągle miał spodnie brudne, bo to zawsze tam, wiesz, dotknął tego i był problem z nim. Także on był przez całą okupację był schowany gdzieś, ale nie wiem, czy był zakopany, czy w stodole, czy coś, to już tam nikt nie mówił. No tak, ale dobrze, że się taki ten... Ale to mówisz, Cieplice to były niemieckie wtedy, to chyba, że ktoś...
wiesz, Chyba, że ktoś przywiózł go gdzieś. nie? może tam gdzieś pod Wrocławiem jakieś tam były jakieś, Mhm. albo, no nie wiem, no kolor jest tutaj taki, no to jest, wiesz. To ten z trobrzanką to ojciec malował, nie? Ale w środku to jest oryginalny kolor. Także to jest widać, że to... No, to większość była wojskowa i tak właśnie, nie? No, Tam były- rzadko kiedy kogo było stać na taki motocykl. No bo to było praktycznie tyle co dom. No. Z tym, że mogły być jeszcze tam w poczcie, nie? No ale też jak to były tereny niemieckie, no to poczty raczej nie było. On musiał gdzieś być ściągnięty. Albo może tam, wiesz, szabry wojenne były i może ktoś, No tak, i przywiózł go gdzieś no, tutaj. gdzieś tam no. spod Krakowa może go gdzieś ściągnął. Czyli poznali się w wojsku i... Poznali się w wojsku no i nawet ojciec nie wiedział, bo nie zadzwonił do niego, tylko hałas straszny na podwórzu, nie? Patrzy, o, przyjechał kumpel, nie? No mówię, no chciałeś kupić, to ci go sprzedam. Zaskoczenie, pieniędzy nie było, bo to wiesz, po wojnie to potem wziął od babci, od mamy, pozbierał te pieniądze i mu zapłacił i w ten. Bo to też było przez zaskoczenie, nie? Tata mu zaproponował, mówi, no kupiłbym, fajnie taki mieć motor. No, No to ten przyjechał tam po jakimś czasie. ale historia. I później, a kiedy on go kiedy go poszedł, bo zezłomowany został, nie? Tak. To znaczy on nie był zezłomowany. On był 100%. Jeszcze ci nie pokazałem jednego. Też fajna historia. Tu widzisz, tam jeszcze był jeden dokument. Przeczytaj sobie. To było w 1959 roku. Ojciec napisał, że chciałby go oddać do muzeum. To znaczy napisał do Wyprodukowany przez Państwowy Zakład Inżynierii jest niewątpliwie zabytkowy i byłby cenny jako eksponat muzealny. Instytucją kompetentną w tej sprawie jest Muzeum Techniki Warszawa Pałac Kultury i Nauki. Opis. I napisał do nich. Oni odpisali mu, że fajnie wszystko tego, ale oni go nie mają miejsca i go nie chcą. Nie mam tego dokumentu, nie mam tylko ten pierwszy dokument. Ośrodek Badań Transportu. Bo mój ojciec w motoryzacji pracował cały czas, nie? Także myślał, Ale że to już może... w 59, to w którym on go kupił? Nie wiesz? No. Też jest, wszystko jest. Czarno na białym jest. A, bo że- jest książka pojazdu, no ta książka super. Tu jest też 56. A tu jest rejestracja kiedy? 58. No tak, no ale to może to wiesz. No tak, może... Tutaj jest w 56 napisane, nie? W 54 był właścicielem ten pierwszy, w 54, a mój ojciec od niego kupił w 56, bo miał pieczątkę urzędową, nie? Super to. No ale na końcu, w końcu i co? Mówisz, że chciał Aha, do... No i w końcu się wkurzył, bo już miał samochód, nikt tego nie chciał, no to co z tym? No to było z wózkiem, to jest olbrzymie, nie? No tak. Małe podwórze, no to zebrali się w braci trzech. Piwko było i se rozbierali. Byłem nawet przy tym, już wtedy miałem jakieś może 8 lat. Pamiętam jak to było. Dzieciaki się bawiły na podwórze, oni tam cieli, śmiali się i tak się skończyła kariera jego. To zostało, no bo miała być motorówka, miała być coś, bo najpierw zrobili sobie rower wodny, wiesz, taki na pedały, taki starodawny z tymi pływakami, to sami zrobili. I potem mówili, a może by motorówkę zrobić, to tam koła to zawsze się przyda, to gdzieś do wózka czy gdzieś. No tak. Polak oszczędny to zostawił. Z ramy to już nic nie było, nie? Żeby to wykorzystać ponownie, nie? No, Jedynie mogłeś go z powrotem odbudować, a resztę można było wykorzystać. No i to co było, także mówię, gaźnik był, Czy to gdzieś w latach 60. to było w latach 60., może 66, coś takiego. A jaki samochód kupił? Warszawę Garbusa. Aha, o. Warszawę Garbusa. To też takie na tamte lata drogie w sumie auto, nie? Tak. Potem go przerobił na Żuka. Żuka sprzedał. Potem znowu była Skoda S100. Potem był duży Fiat. Potem była Skoda S120. Może, nie wiem, to jest rzadki model S102, bo zawsze były 105.
Też wszystko nowe to było. Jest pierwszym właścicielem, to Skoda stoi do dzisiaj O, w garażu. Ja tak? zresztą Może mogę ci też ją chętnie sprzedać. zobaczę. No. Zobaczę chętnie, może akurat. Jest. Na chodzie jest. Do 13 Aha, roku tak? chodziła. Był kapitalny remont zrobiony silnika, no to wiesz, ona ci teraz nie odpali. bo Nie, trzeba no to wiadomo. Przeczyścić no. przewody, wszystko. Akumulator wyciągnąłem, podniosłem go stoi na pustakach, bo zeszły Aha, opony no tak, i się no. zrobiły kwadratowe koła. Także ten model też mam samochodu. A, no to zobaczę go chętnie. Jak masz go gdzieś tutaj? Ten garaż, czy... Stoi u teściowej w garażu. Aha. Także bym musiał jechać do A, niej. gdzieś Tu nie ma. dalej. Myślałem, że tu masz ten. Nie. To jakieś zdjęcie najwyżej, jakbyś podesłał. To... No, na zdjęciu to może się przestraszyć, bo on tam był, wiesz, stoi. Dach mi leciał, cały brudny jest, bym musiał go, wiesz, wyciągnąć, umyć, to on jest lakierek, jest the best. Nie ma tam grama rydzy. O. Dobra, to ten. Jak chcesz, to ci mogę jeszcze dać starą smarownicę. O! No, to Jest też na chodzie, pewnie. tylko trzeba ją wiesz, Nabić. O, no ale to tylko super. z To samym będzie kawotem, nie? Aha. To nawet nie wiem, czy to nie było. No, słuchajcie, jaka podjarka, nie? No jestem mega no nie wiem jak to określić, słuchajcie, idę teraz zapakować to do auta i później na spokojnie, myślę, że pogadamy, wam pokażę ten silnik, to wszystko co tutaj, co zostało z tego motocykla, wow, petardino. O, ja tu wziąłem takie skrzyneczki, może ten silnik damy do skrzynki. Nie? Tak, Wytrzyma, bo ona jest taka, wiesz, gniotca, nie łamiotca. no bo on troszkę może te koło najpierw wyjmie. Gdzieś tam mamy. Co jak stąd, patrz. Tylko czy ona jeszcze nie odleci dno? Nie, powinna. Oj, o, ale tutaj pięknie to wygląda. O matko. No tego to się nie spodziewałem dzisiaj, te koła fajne. O, tutaj gdzieś tam, żeby właśnie coś nie uszkodzić. Super. Dobra, koło jedno. A drugie tutaj. A tam było z koloną, wiesz? Aha, ale to patrz, to tutaj tak akurat nie zaparło, a to my... Aha, to jest... To oryginalna. Wiesz, ale że opona była wpisana w dowodzie, nie? Tak, one są nawet. Czyli to są te trzy. Aha. To jest też jakaś. B. Aha, to jakaś Bergen, coś tam. Tu chyba coś było. Nawet nie wiem, co to za firma jest. Kormoran może. To może jakaś francuska. Chyba tak. Ale no. po numerze by było widać może z którego roku. Nie widać. No ale to musiała być. No patrz jak łatana tutaj. No i żeby tak wyjechać, no to dzisiaj to by cię nie zarejestrowali, nie? No, a kiedyś to nie było. Kiedyś jeździł. Pójdzie gdzieś na ścianę właśnie. No i to. tutaj jeszcze, o. Także jak super. weźmiesz tą obudowę i przełożysz to wszystko stąd, bo to jest licencja Boscha, to wszystko pasuje 100%. Oho. Tylko, że będziesz miał polską, nie? No tak. Z tą. O, widzisz, to super, no. Wszystko kładzie. O, tu fajny prezent taki. Ty, a pamiętasz jakie było pokrycie tylnego siedzenia tego na bagażniku w Sokole? Nie wiem, tego też Nie. czarne chyba było, albo ze skóry było. Ze skóry? Bo właśnie ktoś gdzieś tam widziałem, że mówił, że prezentowe było, ale to może tam Prezentowe pewnie to robili... było to dodatkowe to siedzenie do Z tyłu. pasażera. Tak, Tak? A to było, tak? To No było właśnie mi o to prezentowe. chodziło tylne, no. To jest mój oryginał. O. No, fajna też ta jawa. To Mustang, nie? Tak. Mam dowód rejestracyjny na nią, wszystko. O. I ją też sprzedajesz, czy nie? Nie. To sobie taki sentyment. zostawiłeś. Tak, Coś musi zostać. coś musi zostać. No, fajnie to wygląda.
ta cała. Bo ja kiedyś kupiłem taki, wiesz, że tylko jest puszka, jest zbiornik, puszka, rama i bez silnika i to tam takie zardzewiałe. Mam oryginalne koła od Komara. Aha. Nówki Nówki całkiem? całkiem. Aha, ze sklepu. Tak, pokażę Ci, jak masz jeszcze chwilę czasu. No, a tu powstaniec wielkopolski? To mój dziadek. Bo na cmentarzu dawali wywieszkę, wiesz? To każdy powstaniec, jak zgłosiłeś, że był powstaniec, ja mam legitymację dziadka, wszystko, to przywieszali, żeby upamiętnić i zawsze w rocznicę powstania wielkopolskiego przychodzą ze Zbowidu i zapalają świeczkę. Aha, o widzisz. No. Ale to zlikwidowali i teraz już jest na pomniku taki ładniejszy emblemat, bo to wiesz, No tak, to wiatr każdy zerwał może, i no. Wyglądają, ale one nie były używane. Aha, kiedy do słońca dano. Nakrętki są. Nówki, no. Zobacz jaki protektor. No. Miałeś na zapas. Tak. Komar poszedł. Bo ja miałem jednego z pierwszych na sprzęgło odśrodkowe, wiesz? Że się go nie paliło z kopniaka, tylko trzymałeś sprzęgło i musiałeś go i dopiero zapalał. Aha, proszę. No, też fajne w sumie teraz w tej dziedzinie tej Podobają Ci się? elektryki. No, fajne. Bierz, Fajnie wyglądają. bo mnie już raczej się nie przydadzą, O. bo już Komara nie mam. Jak chcesz, to No możesz tak, wziąć. to biorę chętnie. To No. bierz. To dzięki Ci za... Może mam tego jednego komara, ale... Tak, no wiesz, chrom polski nie był za dobry, No... ale one nie były używane. Kupione na zapas i tak. Tak, no bo to wiesz, było to się kupowało, bo to nie wiadomo czy to jutro dostaniesz, czy pojutrze. No, to pamiętam te czasy. Tam, znaczy ja tak słabo, ale... Ale ten... Dobra, to ciekawe, czy tu słabe światło jest, ale... Może tego gościa to odwróćmy. O, no. Łuska. No, ale tutaj... Ta maska... A to mówisz, że do tego, do Lance Bulldoga... Tak. Mam kolegę taki właśnie, on z Retro Traktor, z starymi traktorami się zajmuje, może on... To widział, to... To tak jak pas właśnie na ten, nerkowy, czy tam Tak, coś... tak, żeby to wiesz, że można było nie oberwać sobie nerek, czy tam czegoś. No, Żeby wątroba ci nie opadła po kolana. Czekaj, zobaczę tu do tej twojej gabloty. O, no ta maska. A tej maski nie chcesz sprzedać? Puszki? Nie, na razie jeszcze nie. O. A to co to jest? To Jakieś odwróć kamienie? sobie, tam piszę. To jest takie próbnik ze skałkami z jakiejś kopalni. Aha. Starfurt, tak? Tak. Glukauf. Ale fajnie, no. Można to używać jako przycisk na biurze. Ciekawe takiej kopalni. Tam to jest właśnie ten Aha, czy coś tam. Nie przetłumaczyłeś tego czasami? Nie, Jaki bo to to z jest? niemieckiego jest to. Bo ja mam ten złoty stok, tam jest Reichenstein, nie? Też była kopalnia. O, a tutaj? To jest gra. Niemcy grali na froncie sobie. O, widzisz, kurczę, to masz tutaj fajne różne zbiory. Mapa Berlina przedwojenna. No, to by się tym. A tutaj jeszcze coś, jakiś zdjęcia, czy? Tak, to są Album? zdjęcia. Można też je tam? Można. Tu jest zachowanie ruchu drogowego przez Niemców. Aha. Taka broszurka, jak korzystać. Ale numer, no. Ale że po polsku tutaj wiesz? No bo to dla Polaków. Czy dla... Aha, no tak. To są stare albumy, stare pocztówki, to wszystko, bo moja babcia pracowała jako robotnik. W niemieckich zakładach szyła mundury i dlatego to są pocztówki od niej wysyłane i ten. A to sobie chłopaki, wiesz, wszystko Berlinstrasse. Dlatego mam te mapy. Wiesz, to masz bogatą historię rodzinną. Tu nawet Breslau jest chyba gdzieś.
Wszystko Berlin. Reichstag. I długo tam była w tym Berlinie? 2 lata też chyba tam. Niecałe 2 lata. Pracowała w tym, szyła mundury niemieckie. Tu jest zoo, Tiergarten. To ta prababcia babcia mojej żony, to ona znowu w Dreźnie pracowała. Też w tych samych czasach pewnie. Jest sam on. Wujek Adolf. Adaś. No. No, fajne zbiory. To jest taka część. Ale niech będzie. No, takie garaże to lubię, takie piwniczki. Jest lampa kolejowa z parowozu, ta czarna. A ta okrągła to jest amerykańska lampa, jak robotnicy wracali z pracy, to żeby sobie świecić. Tak. To jest amerykańska lampa. O, tak zakleszczyła. A to jakieś rękawice? To są motocyklowe rękawice. Skórzane. No, też już mają swoje. Ja mam gdzieś po dziadku właśnie, po pradziadku. To są motocyklowe z prezentu, żeby nie przemakało, a tu żebyś miał, wiesz, czucie. One są bardzo cieniutkie, takie delikatne. Od Skody dużo jest, części zapasowych. No i lampy jakieś też tam. To jest lampa od MZ-ki mojej. Tylna, bo ja potem przerobiłem sobie na taką dużą, też MZ-kę miałem. To są światła tylne do przyczepy czy tam. O, to jeszcze jakiś zbiornik. To jest do Warszawy czy do Żuka zamknięcie zbiornika paliwa. To dobrze, numer telefonu. Fajnie, no, centrala produktów naftowych. O, i tu jeszcze jakieś, nie? Instrukcje czy coś? Tak. Można wybrać lampę jeszcze starego typu. No, trochę tak. Dobra. Oj, słuchajcie, dotarłem. Przyjechałem wczoraj z tym wszystkim, ale już byłem taki zmęczony tą trasą i późno w nocy byłem z powrotem w domu, bo to masa kilometrów. Dostałem jeszcze właśnie te koła do komara, nowe z epoki. Powiem wam, że nie no, właściciel też mega pozytywny. Stało to tam tyle lat u niego w garażu. Różne tam historie, jeszcze inne słyszałem, żeśmy tam długo rozmawiali. No i co? I trzeba, słuchajcie, zaraz to wyciągnąć. Obiecałem mu, że zobaczy tego sokoła jeżdżącego, więc kupę roboty, kupę szukania części. Zaraz będzie wyzwanie na bazarach. Legenda polskiej motoryzacji. Nie no, kurczę, jestem taki podjarany, takie emocje. Wczoraj musiałem sobie ciśnienie zmierzyć. Bo coś. No podniosło mi to dużo. No takich emocji się często się nie zdarza coś takiego, żeby przywieźć sokoła 1000. No szkoda, że ta reszta gdzieś tam kiedyś trafiła na składnicę złomu, ale to wam później opowiem, bo już nie wiem, co się nagrało, co się nie nagrało z tego materiału. No i dobra, i rozpakowujemy to. Zobacz. 65 lat. No 65 lat sobie to stajało. Proszę pana, o tu jeszcze mamy jakieś części, o smarowniczka, patrz, oryginalna. O. Tu mamy prądnicę. Patrz jakie łatana opona. Z którego roku to jest? Lata 60 albo 50. 54. Balon. Firma Balon. Belgijska opona, no. Ach, zobacz. Są jak koła jak mówię, a najlepsze, że oryginalna farba jest pod tym.
Janek, zobacz co tu jest. To mi odpadło. Zobacz. Ty to gdzie to leżało? W garażu? To gdzieś musiało leżeć w warunkach. I przykleimy zaraz, przykleimy. Wiesz, tatuś na razie tutaj fanty wyciąga. Zniszczyłeś pan taki fajny. Czekaj, musiałem poświęcić baner, ale zobacz. Wow. Widziałeś taki silnik kiedyś? Się bawimy. Chcemy jadać. Sokół 1000. Odejdźcie, dzieciaki. Wow. Aż to jest pompa, wszystko. Cały kompletnie wyjęty. 65 lat temu wyjęty z tego, z ramy. Ale zobacz jak wyjęty. No. Rurki obcięte. Na podnicy, tak? No, 6 V. Ale piękny, patrz, orzełek. No to wojskowy wojskowy motor. Słuchajcie, wytargałem ten silnik. A muszę tu jakąś lampę przynieść, go chyba doświetlić troszkę. O matko, ale to ciężkie. Spróbowałem, czy coś wejdzie na ten stojak, taki jak mam na silniki od WL-ek, ale to niestety nie ten wymiar. Tu bardziej chyba od Indiana by pasowało. Teraz zobaczymy lampkę. O matko. No to czeka mnie teraz zabawa z Indianem. Już tam jakieś wici rozpuściłem w poszukiwaniu reszty części, no bo tutaj jest tylko jest silnik, są koła, jakieś tam różne rzeczy. Najfajniejsza sprawa to są te dokumenty i cała historia tego motocykla jakby udokumentowana od czasów powojennych. Będę chciał też tam pojechać do miejscowości, z której on przyjechał i został znaleziony po wojnie. Może mi się uda jeszcze tego pierwszego właściciela odnaleźć, albo chociaż jakąś rodzinę jego. Tutaj pięknie nabity orzełek. Nie no, jest rewelacja. Tutaj jakieś numerki są takie nabite. Widziałem, że tam na grupie te motocykle mają różne numery. To jest 1472P. Nie wiem od czego to jest. Tu jest 977. No a tutaj jest 2317. No, tutaj też jakieś numery są. No powiem wam, że rewelacja, ja go spróbuję. O, tutaj też są numery. 111 01 17. Słuchajcie, może się jest ktoś z was, kto się bardziej zna na sokołach, byś mi powiedział, o co tutaj chodzi z tymi numerkami. Tutaj jest założona prądnica Boscha, ale jest też ta oryginalna polska. Co tutaj mamy? Tu mamy też jakieś numerki. Tutaj też są jakieś znaczki. Zobaczymy. Motocykl został zalany po rozebraniu, jakby zostało nalane tutaj oleju do cylindrów. Tu jest pompa. No tutaj troszkę roboty na pewno czeka. Ale super, no ale w oryginalnym stanie, nigdy nie rozbierany silnik. O, tutaj też są te numery 111. Czekajcie, ja sobie jakąś tą kamerę tutaj spróbuję okiełznać. Tak wszystko na gorąco, powiem wam, że mi się trochę ręce trzęsą. Czyli to wszystko fajnie, nie? Przyniosłem lampę, a jej nie zaświeciłem. O, teraz coś będzie widać. No, tutaj też jest ten numer 111. Co ciekawe, w dokumentach jest wpisane, że to jest Sokół 1100. Ale to pewnie przez pomyłkę, no bo podejrzewam, że właściciel powojenny też to był ktoś inny niż przed wojną, bo on gdzieś został ukryty. O, tu widzę, że była jakaś naprawa. Tutaj była jakaś naprawa
Coś było w epoce naprawiane. Będzie musiał to jakiś fachowiec obadać lepiej. O, już słyszę, że dzieciaki moje przyszły. O, czekajcie, gdzie tutaj jest? O, tutaj są biegi. O, skrzynia. Skrzynia, powiem wam, że chodzi idealnie. Będę tutaj ruszał za dużo. O, będzie musiał się zająć tym jakiś fachowiec, ale na razie ja go może trochę umyję i będzie po prostu stał gdzieś na półce u mnie i będę musiał się zacząć rozglądać za częściami. Jak macie jakieś dojścia, jakieś informacje, to może się uda, że ktoś z was ma takie gdzieś jakieś pozostałości po takim motocyklu. Chętnie nawiążę kontakt i porozmawiam, może coś odkupię. Więc dla mnie to jest coś niesamowitego, no i coś nowego. Ale jak widzę te państwowe zakłady inżynieryjne M111, no piękna sprawa. Piękna sprawa, powiem wam. Ciekawe, jaka niespodzianka będzie w środku. Dobra, ja już kończę. Będę siedział tu teraz sobie w garażu, patrzył, coś tutaj będę przecierał, przyglądał ten silnik. Zamówiłem troszkę literatury, przynajmniej tej dostępnej, która jest dostępna w... Aj, tutaj to światło. Która jest dostępna w internetach. Poczytam o tym numerze silnika, jaki to już powinien wyglądać. To jest 36 rok, ale już ktoś tam mi powiedział, że niby powyżej tam któregoś numeru to już powinien być starszy. Starszy ten motocykl, czy tam 37 czy 8. No ale zobaczymy, co to będzie. Jak chcecie śledzić tutaj, bo na pewno będzie cała historia, jak będę się starał go odbudować. Będę się starał go odbudować i uruchomić, więc będzie pewnie seria filmów tutaj teraz z Sokołem 1000. Postaram się też z WL-kami porobić jakieś filmy, bo też czekają, ale nigdy nie ma czasu. Może się uda trochę z tej starej motoryzacji tutaj więcej, żeby było na kanale. Jeszcze raz tutaj do was zaglądnę. Tutaj te dokumenty widzieliście, no to jest dla mnie petarda, że w ogóle taka historia, że jestem jakby trzecim właścicielem po wojnie. Tutaj te Cieplice Śląskie Zdrój. Urbanek Stanisław był pierwszym właścicielem. Właścicielem, który służył w marynarce wojennej na Oksywiu. Taka jest historia. Może ktoś z was kojarzy, może jakoś się ta historia ułoży, bo to jest dla mnie no mega ciekawe w ogóle poznać, co tam się działo z tym motocyklem w czasie wojny. No Sokół 1000 to jest po prostu no, coś niesamowitego dla mnie. Doszły już do mnie książeczki. Jan Tarczyński wydał fajną taką książkę o Sokole. Widziałem, że są dwa takie filmy Piotrka Kawałka. Widzę, że Piotrek opowiadał tutaj z tej książki dużo. Ale tam jeszcze doczytałem trochę rzeczy, których nie powiedział, więc pewnie w miarę jak będą odcinki z Sokołem, a będzie ich na pewno sporo, bo już działam mocno z pozyskaniem części. Także myślę, że do roku już Sokół będzie na kołach, będzie jeździł, będzie odpalanie, będą jazdy testowe, więc będzie się działo. Tutaj różne też takie książeczki z Wielki Leksykon Uzbrojenia. Nie wiem jeszcze jakiej to jest jakości są te treści, bo nie czytałem. Tutaj to wszystkie, o jeszcze samochody, coś takiego i... bo jeszcze mam, słuchajcie, mam też u mnie w sklepie właśnie taką książkę też fajną. Bardzo dużo mam tych książek. O, samochody i motocykle przedwojenne, najpiękniejsze fotografie. Tutaj myślę, że też ja lubię takie stare zdjęcia, stare pojazdy, uwielbiam to wszystko oglądać, więc jest teraz czas, żeby sobie popatrzeć i pozaglądać.
Tam Piotrek kawałek opowiadał właśnie, że tylko 3 motocykle w wersji jakby cywilnej, a inne, większość było na czarno-białe. Albo w wojskowym, albo na czarno były malowane. Ale tutaj znalazłem, słuchajcie, w przypisach informacje właśnie, że były różne kolory jednak i że nawet te wojskowe malowali na inne kolory, więc jest taka ciekawa informacja. Czekajcie. O, motocykle wojskowe nie miały kamuflażu. Warto też wspomnieć, że niektóre cywilne motocykle miały odmienny rodzaj malowania. Inżynier Tadeusz Hering podaje: w konkursie piękności samochodów w parku Paderewskiego w 1932 roku pierwsze miejsce w kategorii motocykl uzyskał CWS M111 z wózkiem w pięknym błękitnym kolorze z kierownicą w nieskazitelnie białym kombinezonie z błękitnymi wypustkami i z pasażerką w białej sukience z błękitną kokardą we włosach. Trzeba dodać, że kierowcą motocykla specjalnie przygotowanego w PZ Inż do tej imprezy był właśnie inżynier Tadeusz Hering chyba. Inny pojazd typu M111 z wojskowym numerem rejestracyjnym 275, użytkowany jako doświadczalny przez Zygmunta Okołowa, miał chromowany zbiornik paliwa z panelami w kolorze motocykla militarnej barwie khaki. Chromowane zbiorniki z malowanymi panelami miały też CWS-y M111 uczestniczące w rajdzie europejskim południowo-zachodnim dla motocykli PZ Inż. Więc różne były kolory, ale na pewno już wiem, że mój będzie wojskowy. Ja mam 2 wojskowe WL-ki, WLA i WLC. I tak myślę, że to będzie też tak wyglądało. Tutaj mam zdjęcie poglądowe, jak chcę, żeby to wyglądało. Słuchajcie, jeszcze tutaj są te bębny. To jest naprawdę w bardzo dobrym stanie to wszystko. Trzeba będzie to rozłożyć wszystko, popatrzeć, jak to wygląda na spokojnie. Ja tutaj tego nie będę teraz rozbierał. Ale tutaj patrzyłem, że też są jakieś resztki tej zielonej farby. Więc to na pewno wróci. O, tutaj może postaram się tą starą, bo to jest faktycznie srebrzanka. Postaram się tą srebrzankę powycierać, zobaczyć, podrapać, co tam z tym oryginalnym kolorem. No ale no niestety, motocykl został zezłomowany, więc nie ma możliwości, żeby go odbudować w 100% w oryginale, więc będę się posiłkował na pewno replikami idealnie zrobionymi, zgodne z oryginałem. Także to będzie taka decyzja już zapadła. No i będę szukał wszystkiego, nie? Już powoli Wici i znajomi coś tam działają, szukają. Jeżeli macie też jakieś informacje, jakieś może, nie wiem, dokumenty. Jest taka oryginalna książeczka. Tutaj wam pokażę, ona była dołączana razem z motocyklami. Szukam jej, chociaż kserówki, jakby ktoś gdzieś miał, to bardzo, bardzo będę wdzięczny. Mam też dla was informację, bo słuchajcie, napisała do mnie ostatnio firma, że ogląda ktoś tam moje filmy i chciałby nawiązać współpracę i mi coś tam wysłać do przetestowania i zrobienia filmiku. Ja myślałem, że to jest jakaś podpucha, no bo gdzie tam do mnie ktoś będzie coś chciał ktoś wysłać. No ale mówię, dobra, wysyłajcie. No i słuchajcie, wysłali mi taką, bo tam mogłem sobie teoretycznie wybrać różne rzeczy, ale jakoś nie byłem przekonany, że to jest prawda. I słuchajcie, wysłali mi taką nagrzewnicę do jakby odkręcania różnych jakichś zardzewiałych rzeczy. Tak to wygląda, więc zrobię jakiś odcinek z testowaniem, czy to faktycznie działa. No ciekawy jestem. No masakra, że ktoś coś. To chyba 8,5 stówy kosztuje. Jeżeli to jest faktycznie prawda, bo widziałem, że oni tam mają jeszcze jakieś różne motocyklowe, garaż na przykład taki rozkładany dla motocykla, więc może coś tam napiszę, może jakieś gratisy niech tu wyślą, żeby jakieś konkursy porobić, żeby coś tam się działo wesołego na kanale. Mam całą masę maili też od was, piszecie do mnie, na przykład ktoś tutaj napisał, że ma ogara nowego.
i chce wycenić albo chce go sprzedać. 5 km ma przejechane tylko. Tutaj też jeden widz podesłał mi, że ma wózek do M7 II. Taki wojenny, czy to z lat 50., ale tak sobie zobaczyłem, że ten wózek byłby, słuchajcie, idealny chyba do mojej WL-ki, tej jednej ze wschodu. No bo Rosjanie montowali właśnie te wózki od M7 II, więc może akurat by mi to przypasowało. Kolega poszukuje gaźnika gaźnik Amal do Junaka, więc jakby ktoś z was miał, to ja bym chętnie taki zakupił i może bym się za ten wózek wymienił. Zobaczcie teraz jak ten wózek wygląda, tu dostałem ten filmik. Tu nie ma żadnych jakichś wgnieceń czy czegoś. Nie czuję nic tu pod ręką. Tu jest błotnik. Obręcz koła. Tu jakieś kraty do tego wózka. Tu jeszcze, o, środek wnętrza tego tu. O. No tak to. Nie odsunę go od ściany, bo jest jebany taki ciężki. Tak to mniej więcej. A tak od boku. O, tak wygląda właśnie bok. No i to by było tyle. Zobaczymy co z wózkiem. Słuchajcie, w weekend, w niedzielę jadę do Poznania na bazar. Miałem lecieć do Norwegii, ale tam z różnych osobistych względów nie polecieliśmy, więc będę w niedzielę w Poznaniu na bazarze. Będę miał magnesy Easy Ridera, jak tam na hasło właśnie Makipa, czy YouTube, czy Easy Rider. Cześć Easy Rider, to będę rozdawał pewnie te magnesy, może jakieś tam wlepki będę miał, coś tam jeszcze będę miał. No i tyle. Jak jesteście pierwszy raz tutaj, zawitaliście do mnie, to będę wdzięczny, jak zostawicie łapę, zostawicie subskrypcję, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych filmikach. No i napiszcie komentarz, co tam, jak tam wrażenia. No ja jestem mega podjarany, postawiłem już sobie ten silnik tutaj na siebie na półeczkę, będę na niego patrzył, na razie go nie myję, nic z nim nie robię, cieszę się takim jakim jest. Tutaj tam właściciel poprzedni mówił, żeby nie pokazywać numerów, ale mówię, no to przecież nikt go nie zarejestruje, nie ma tyle, myślę, że osób, w ogóle nie ma takich, myślę, osób w tej starej motoryzacji, mam jakąś wiarę, że tutaj nikt nic nie zrobi, poza tym mam oryginalne dokumenty, więc ktoś by miał problemy, gdyby sobie nabił ten numer, a nic tu myślę, że nie jest to żadną tajemnicą i nie będę tu robił tajemnicy. Tajemnicą jest właśnie miejsce, bo tutaj właściciel nie chciał być upubliczniony. Poprosił mnie, żeby twarzy nie pokazywać, ale resztę całą mogłem nagrywać, więc tak powstał ten filmik z zakupu. Myślę, że to będzie fajna pamiątka i coś takiego jeszcze nie było. Możecie też zobaczyć inne moje filmy, bo też są tam jakieś różnych, jak garaże, czasami gdzieś tam zaglądam, jakieś wyprzedaże, coś tam się dzieje, więc jest trochę takich filmów. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj u mnie dłużej. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!